Biden. Nie będę się tylko posiłkował twarzami, ale też swobodnie robił będę wizję. To są prowokacje, które mają sprowokować Iran do odwetu. Jakikolwiek by on nie był, będzie on wykorzystany do rozpoczęcia poważnych walk i początku III światowej. My tkwimy, tak jak mówiłem, już w III światowej, tylko jest to jeszcze, może inaczej, to się tli. Będą teraz bardzo konkretne prowokacje, już skierowane wokół Iranu i w Iran. Które z nich, zdaniem strony przeciwnej, powinna wypalić? Ale mam takie wrażenie, że Iran nie chce się dać sprowokować. Dla Iranu jest korzystniejsze, jeżeli jest taka sytuacja, jaka jest na Bliskim Wschodzie. Izrael toczy konflikt, wojnę, którą ogłosił w strefie Gazy z terrorystami. Iran nie chce się dać w to wciągnąć. Dziwne słowa. Czas operacji Lawa. Takie zdanie. Czas operacji Lawa. Czyli zaczyna się jakaś operacja taktyczna. W wizji poczułem słowo lawa. Czyli zaczyna się coś na Bliskim Wschodzie. Takie słowa. Zachodni brzeg Jordanu storpedowany. I też zachodni brzeg Jordanu storpedowany i raptem reakcja Ameryki. Myśliwce, powietrze idą myśliwce, czyli wojskowe samoloty. Czuję wyraźnie, że pewien etap tego, co się działo od października na Bliskim Wschodzie, zakończył się. Zaczyna się etap drugi, czyli zaczyna się jakoby początek konfliktu zbrojnego na szerszą skalę. Ale jeżeli to się stanie, to będzie początek III światowej. Nie tylko Izrael i Stany Zjednoczone, ale też kilka innych państw będzie w tym brało udział. Wielka Brytania, Netanyahu. Według mojego poczucia jest przygotowany atak na Iran, ale ten atak ma być spowodowany jakimś procederem, który zrobi Iran albo rzekomo zrobi Iran. W tej chwili czekanie przez Izrael i przez Stany Zjednoczone z tym konfliktem jest nie na rękę Izraelowi i Stanom Zjednoczonym, a Iran próbuje nie dać się w to wciągnąć. Szykuje się to, co się stało teraz, że ta pewna placówka została zaatakowana, zginęły tam osoby, które dla Iranu były to ważne osoby. Ale ja mam wrażenie, że tak do 14 kwietnia nastąpi
o wiele, wiele poważniejszy atak, skierowany też w Iran i to zaogni bardzo sytuację. To się w pierwszej dekadzie kwietnia wydarzy. Jest w planie zaatakowanie 2 punktów w Iranie i to będzie tłumaczone atakiem prewencyjnym na jakieś miejsca, które według wywiadu będą miejscami, potencjalnymi miejscami, w których właśnie może być budowana broń jądrowa lub udoskonalone paliwo do produkcji broni jądrowej. 14 albo do 14 kwietnia, albo 14 kwiecień. Ja nie twierdzę, że to będzie już ten czas, kiedy będzie wymierzone to w kierunku Iranu, ale będzie bardzo poważna prowokacja, po której Iran, jeżeli nie odpowie, to znaczy, że Iran kompletnie nie reaguje na działania przeciwko niemu. Raczej będzie musiał zareagować. Cały czas ten czerwiec, ale tutaj muszę wyjaśnić 2 rzeczy, bo być może u nas się zacznie w czerwcu coś dziać, a może wspólnie i Bliski Wschód, i Europa, Polska. Ale póki co te działania będą robione w taki sposób, żeby sprowokować Iran. Jest taki plan, takie myślenie, żeby to Iran popełni jakiś błąd w odpowiedzi na prowokację.